Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam swoich subskrybentów, witam swoich podglądaczy kanałów i zapraszam Was na kolejny unboxing włoskiego myśliwca z II wojny światowej i kolejny model od firmy Italeri, włoskiej firmy. Model od firmy, posłuchajcie, znaczy nie model, chodzi o, że będzie to prezentowany model samolotu od firmy Macchi. Ostatnio wypowiedziałem tą nazwę tej firmy Macchi, no i się stało, posłuchajcie, wszyscy profesorowie uderzyli, że jak ja śmiałem powiedzieć Macchi, to się wypowiada Macchi. No mogłem faktycznie skojarzyć z nazwą pewnej kawy i powiedzieć po prostu, że to się nazywa Macchi i dalej to sobie sami dodajcie. Zapytałem się swoich kolegów, no było śmiesznie, powiem Wam, ale za jedną podpowiedź bardzo dziękuję. Naprawdę nie znalazłem tego opisu nigdzie w źródłach dostępnych w internecie i o tym również wspomnę przy oglądaniu elementów tego modelu, jak będzie już trafimy do unboxingu. W każdym razie tak, za chwilę zajrzymy do pudełka. Jeszcze małe co nieco o samym modelu, o tym myśliwcu. Jest to, tak jak już wspomniałem, włoski jednomiejscowy samolot myśliwski, oczywiście z okresu II wojny światowej. Model 202 oblatany został 10 sierpnia 1940 roku. Produkowany był w latach 1941-43. Wycofany ze służby ten samolot został w 1947 roku. I Macchi 202, no to jak widać na ilustracji, jest jednomiejscowym samolotem myśliwskim z, uwaga, konstrukcji całkowicie metalowej, z półskorupowym kadłubem z pracującym poszyciem z blachy duralowej. No i tutaj oczywiście na ilustracji też widzimy, że miał kompletnie zakrytą kabinę. Kabina otwierała się na bok, dokładnie na prawe skrzydło, więc pilot, podobnie jak w niemieckich konstrukcjach samolotów, chociażby w Messerschmittie 109, wchodził po prostu przez lewe skrzydło. Schowanym podwoziem oczywiście, zasilany był, posiadał napęd w postaci 12-cylindrowego silnika widlastego produkcji Alfa Romeo RA1000 RC41-1 Monson. Tak przynajmniej wydaje mi się, że powinienem to wypowiedzieć. Jeżeli nie, napiszcie, jak powinno się Monsone wypowiedzieć prawidłowo. Silnik jest oczywiście w układzie odwróconym V o mocy 1175 koni mechanicznych i z przodu jest zamontowane trójłopatowe metalowe śmigło o stałym skoku. A teraz trochę o uzbrojeniu. Szkoda, że tu nie ma takiego rzutu z góry. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Podstawowym uzbrojeniem tego samolotu były dwa karabiny maszynowe Breda Safat kalibru 12,7 mm i były one umieszczone w kadłubie nad silnikiem. Samolot mógł być wyposażony również w dwie bomby, ponieważ można było zamontować zaczepy i były to dwie bomby po 150 kg. W zamian za bomby można było dodatkowo tutaj zamontować zbiorniki z paliwem. Po prostu były uniwersalne uchwyty, tak mi się przynajmniej wydaje, nie znalazłem informacji na temat, czy to były montowane albo typowo bombowe zaczepy lub typowo zbiornikowe. W każdym razie można było pod skrzydłami podwiesić dwie bomby lub dwa zbiorniki. No i oczywiście Folgore był również w wersji tropikalnym i posiadał specjalne wyposażenie.
Tyle, jeżeli chodzi o samym samolocie. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością informacji na ten temat, no to oczywiście odsyłam Was na przykład do zakupienia monografii, chociażby bodajże chyba Macchi 202 został opisany w jednej z monografii, ewentualnie ma być wydana monografia włoskich myśliwców przez wydawnictwo Militaria. Ewentualnie no po prostu siadajcie przed komputerem, doktor Google i szukacie wiadomości, tak? Albo zapytajcie się kogoś w komentarzach przy poprzednim unboxingu, to znaczy dotyczącym oczywiście Macchi 205, następcy tego samolotu. Znajdziecie dość sporo informacji w komentarzach. Teraz co? Zmieniam scenografię i zaglądamy do pudła. Z pudełka wyskoczyła foliowa torebka, w której znajdujemy tak, ilustrację. Widzę, że tutaj, znaczy instrukcję, nie ilustrację. Znajdziemy również schowaną w instrukcji, znaczy schowany zestaw kalkomanii. Tutaj, jak to w instrukcji, mamy elementy wskazane, jakie są zawartością pudełku, no i etapy kolejności sklejania i jednocześnie malowania z samych elementów, jeżeli chodzi o sam model. I mamy do wyboru właśnie jedno malowanie, tak jak wcześniej mówiłem, czyli to jest to z artboxu na opakowaniu, czyli mamy malowanie z 1942 roku, z 1943, 1943 dwa malowania. Poszukajcie sobie, czy walczyli z tymi samolotami, z tymi myśliwcami polscy piloci. Tutaj mamy z 1944 już w innych oznaczeniach, czyli mamy tutaj po prostu razem, tak jak było to na pudełku, proszę bardzo. Mamy pierwsze, no to jest Sycylia 42, Sardynia 43. No nie będę tutaj, w każdym razie 43, jak i również tu mamy 44, już w oznaczeniach, w barwach do dzisiaj stosowanych włoskich. No oczywiście mamy zestaw farb, tutaj oczywiście producent, firma Italeri, sugeruje nam użycie ich farb akrylowych, ale w prawym górnym rogu pod koniec filmu znajdziecie również link do filmu poświęconego zestawowi farb do włoskich samolotów z II wojny światowej od firmy Amo by Mick Jimenez. Teraz tak, co znajdziemy w pudełku? No i tu sobie teraz pozbieram wszystkie elementy i porównamy z tym, co producent nam zapodaje na drugiej stronie. Mamy ramkę z przezroczystego plastiku, no po prostu oszklenie, czyli zamknięcie kabiny, osłona kabiny, jak i również wiatrochron, czyli to z przodu. Jedną ramkę dużą, tak, i jedną ramkę małą. I teraz tak, czy mamy wszystko użyć, czy nie. Tu widzimy, że na dole mamy tylko 3 części widoczne, czyli raz, dwa, 3, a elementu 14 i 15 nie wykorzystujemy do tej wersji. I sobie szczegółowo obejrzymy teraz elementy znajdujące się na ramkach plastikowych z plastiku szarego. Tak prezentują się części kadłuba. Porównywałem sobie, ale to tak pobieżnie, powiem Wam, nie siedziałem, nie studiowałem tego milimetr po milimetrze. Zerknąłem po prostu na zdjęcia, na jakieś rysunki będące w sieci. Porównałem sobie, rzucając szybko okiem na ten kadłub, i powiem Wam, że wszystko mi się zgadzało, jeżeli chodzi o podział blach. Mogłem coś przeoczyć, ale to jak będę sklejał ten model, to sobie wtedy spokojnie usiądę i poprzeglądam, co trzeba na przykład dodać, poprawić ten kadłub. W każdym razie tak, linię podziału Italeri zrobiło wgłębnie, czyli są wklęsłe, krótko mówiąc, a jeżeli chodzi o nity, są one wypukłe, tylko że nity znajdziemy oczywiście na innych elementach tego modelu. Mianowicie chodzi oczywiście o skrzydła, do których zaraz dojdziemy. I skrzydła będą naprawdę bardzo ciekawym tematem.
I jeszcze raz dzięki osobie, subskrybentowi, który zwrócił na to uwagę. Tak prezentuje się druga część kadłuba, a tak prezentuje się kadłub od drugiej strony. Nie jest to model jakiś wybitnie zdetalowany, w sensie na przykład jeżeli chodzi o kabinę. Jest to model, powiedzmy, klasy takiej dla początkujących modelarzy lub tych takich już sklejaczy domowych. Powiem Wam, że ja na przykład zetknąłem się ostatnio i to zrobiłem w dość duże oczy, mianowicie klienci, którzy przyszli zagraniczni, dokładnie z Chin. Dałem radę się dogadać jakoś. Powiem Wam, wybrali właśnie modele prościej zrobione, uproszczone, a nie bardzo wysokie. Na przykład Tamiją pogardzili, ze względu na to powiedzieli, że jest za prosta do złożenia. No i powiem Wam, wybrali AC, wybrali IBG, co tam jeszcze wybrali? UEMA, Miraża i powiem Wam, byłem mocno zaskoczony. Myślałem, że wezmą wysokiej jakości już tak bardzo ładnie wykonane modele, bo widzę, że goście byli naprawdę takimi niezłymi sklejaczami i tutaj nagle no, wzięli Armę, ale no, stwierdzili, że Arma jednak nie ma co tam robić, tak, te wszystkie elementy są, nie mogą sobie powiedzmy porobić, pomodelować, podorabiać części. No, wzięli oczywiście IBG. Powiem Wam, byli bardzo mile właśnie, są bardzo zadowoleni z jakości IBG, mimo to, że tam praktycznie nic nie trzeba montować, ale widocznie ten model nie jest przekombinowany i nie trzeba od drugiej strony go sklejać, żeby skleić całość, tak? Dobrze, ale teraz wracamy. Właśnie powiem Wam, że byłem bardzo mocno zaskoczony ich podejściem do modeli. Ja troszeczkę inaczej i powiem Wam, że w pewnym sensie, no faktycznie jestem sklejaczem, ale faktycznie, że jak dorwę jakiś model, gdzie czegoś mi brakuje, no to dorobię ten model, tak? Tak jak mogliście to zauważyć, tak? Dodałem jakieś elementy, które powinny być, których nie ma, albo są słabo zrobione, poprawiam, tak? No i do takich modeli należy Folgore. Bardzo ładnie prezentuje się, jak się go sklei, ale jeżeli chodzi na przykład o wnętrze kabiny, no to jest ubogo. I tu możemy się wykazać swoimi umiejętnościami. I teraz tak, to są kolejne elementy, tych części nie wykorzystujemy. Tutaj mamy chłodnicę, wlot do chłodnicy, który montujemy pod skrzydłami, pod kadłubem. To jest element kabiny, foteli, gdzieś tu są drążki. No i powiem Wam, tutaj jest chyba drążek, z tej strony będzie lepiej widać, tak, to jest drążek, to centralnie, numer 2. No i to jest koniec na temat ramki pierwszej. Wezmę drugą ramkę, no i tu mamy właśnie skrzydła, na które trzeba będzie zwrócić. Tu mamy centralnie powierzchnię, górną powierzchnię kadłuba, tej, która znajduje się przed pilotem, którą sobie tutaj montujemy. To jest między innymi, tym się różni 202 od 205, zwanej przeze mnie też 250, ale to musicie obejrzeć tamten film. Tu wykorzystujemy te elementy. Tu mamy właśnie osłony podwozia. Następnie mamy śmigło, które oczywiście myślę, że jeżeli ktoś usiądzie z dokumentacją, to zrobi od nowa albo sobie poprawi, a osoby, które po prostu chcą mieć ten model w swojej kolekcji, nie mają jeszcze dużych umiejętności w dorabianiu całych elementów, po prostu zamontują to śmigło, które jest, tak? Tak jak kiedyś się to robiło. No i uwaga, tutaj właśnie teraz pokażę Wam elementy, właśnie ten detal na tym modelu, że tutaj macie linię poszczególnych elementów, podziału, no i właśnie tutaj są też te elementy, nity. Nity są tutaj wypukłe. Powiem Wam, że fajnie to może być, tylko ciekawe, jak to się wtedy będzie na przykład łoszowało, jak to będzie widać, no bo wiadomo, że jeżeli nam wpłynie płyn w szczelinę, no to będzie super, tak, łoż. Ale jak to z tymi po prostu nitami wypukłymi elementami, powiedzmy. Powiem Wam, że dopiero będę się bawił w to. Właśnie te elementy wypukłe.
I tu mamy, uwaga, górę skrzydła prawego, tą, czyli to jest ten element o numerze, o rany, jaki to jest numer 19. I tutaj mamy skrzydło lewe właśnie pod numerem 20. I zaraz Wam powiem, o co tu chodzi. No i kolejne elementy. Myk, które już tutaj pokazywałem. Kolejny element. Z drugiej strony tak się skrzydła prezentują. Mamy miejsca, w których mamy połączyć to. I teraz właśnie, niestety będę musiał przejść na matę modelarską z podziałką. No i teraz po środku znajduje się skrzydło. Tutaj mamy linię środkową i jak dobrze się przyjrzycie, to lewe skrzydło jest dłuższe od prawego. Tu mamy lewe skrzydło, tu prawe i to jest dłuższe od właśnie prawego skrzydła. A teraz kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest właśnie lewe, prawe skrzydło. Prawe, lewe skrzydło. Linia tutaj przebiega styczności, tak, końca i jak zwrócicie uwagę, to prawe skrzydło jest krótsze mniej więcej o 2 mm. Lewe jest dłuższe i to właśnie tyczy się tak samo tamtego. Tak został skonstruowany ten samolot. I tą informację uzyskałem właśnie od jednego z subskrybentów. Poszukajcie właśnie Macki, obejrzyjcie sobie film, komentarz o Macki 205. Dobra, to mamy ramkę plastikową z głowy, drugą i ostatnią, jeżeli chodzi o elementy samego modelu. No i tu mamy zestaw kalkomanii. Główny zestaw kalkomanii, następnie mamy A, B, C. No i tutaj mamy oczywiście też znaki techniczne, znaczy kalkomanie do opisu technicznego. Mamy tak samo, posłuchajcie, gdzie to jest. Tutaj, tak. Części, kalkomanie, które naklejamy na tablicę przyrządów. No i po kolei. Teraz tak, tutaj akurat nie ma żadnej informacji na temat producenta tych kalkomanii. Możliwe, że sam we własnym zakresie Italeri wydrukowało lub dzięki kartografowi mogło tam też wydrukować. A teraz ostatnia plastikowa ramka, ale z tworzywa przezroczystego, oszklenie kabiny, wiatrochron i główna osłona kabiny otwierana na prawą stronę. I posłuchajcie, to wszystko. Dokładnie, to wszystko, jeżeli chodzi o zawartość opakowania z modelem Macki 202 Folgore od włoskiej firmy Italeri. Tutaj jeszcze z takich ciekawostek to jest to, że na przykład Italeri kiedyś używało nadrukowanego takiego oznaczenia Aeronautica Militare. Teraz już nakleja podobnie, na przykład jak Arma Hobby Boeinga. Chyba Boeing, tak? Mustang, zaraz sprawdzę. Tak, od Boeinga otrzymało zgodę właśnie na używanie pewnych nazw i mniej więcej to jest to samo tutaj się tyczy, z tym, że tutaj mamy numerowany hologram. A jeszcze jedna rzecz. Model, uwaga, w pudełku znajduje się jeden model i niestety model nie zawiera figurki pilocika, jak zapewne zauważyliście, oglądając ramki plastikowe. Bida, moi mili, ale damy radę jakoś po prostu. Super. Link do sklepu znajdziecie pod filmem w opisie. Pamiętajcie, że jestem też na Allegro. Link, całość, również wszystko w opisie pod filmem. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć.